DJI Mini 3 Pro, co potrafi, dla kogo jest przeznaczony oraz czy warto go kupić. Zestaw, który testuję, jest z kontrolerem DJI RC i jest on super, choć są pewne minusy. Zaczynamy! Sprzęt do przetestowania i do nagrań dostałem od DJI Polska, za co bardzo dziękuję. Chciałbym teraz zacząć stwierdzeniem, że zestaw, który otrzymałem do testów, to zestaw Flymore Combo. Niestety tego nie powiem. Dlaczego? Tego drona nie kupimy od razu w zestawie Flymore Combo. Co prawda możemy dokupić sobie zestaw Flymore Kit, chociaż jest to dla mnie trochę niezrozumiałe, zwłaszcza, że inne drony wcześniej można było od razu kupić w zestawie Flymore Combo. Przejdźmy zatem do konkretów, czyli do specyfikacji tego drona. I pokrótce, wow! Jest ona bardzo dobra. Waga poniżej 249 gramów, co pozwala na większą swobodę podczas używania i latania tym dronem. Czas lotu. Deklaracja DJI to 34 minuty lotu, ale realnie trzeba liczyć jakieś 29-30 max. Jeśli jednak kupimy baterię o zwiększonej pojemności, sygnowaną słowem plus, to zwiększymy czas lotu do 47 minut. Niestety waga drona wtedy już przekracza 249 gramów i tych obowiązków oraz ograniczeń dla pilota jest wtedy trochę więcej. Kolejna rzecz to czujniki. Są od przodu, od tyłu i od dołu. No i działają super. No po prostu wyśmienicie. APAS 4.0, czyli ten system omijania przeszkód od DJI, działa w tym przypadku fenomenalnie. Korzystam z DJI R2, który również ma system omijania przeszkód, ale jest to system starszej generacji, no i niestety nie działa on tak płynnie. W tym dronie działa on rewelacyjnie, ponieważ już z odległości ten dron wykrywa, czy przeleci górą nad przeszkodą, czy dołem, czy po lewej, czy po prawej stronie i z odpowiedniej odległości zaczyna wzlatywać, obniżać się, bądź przelatywać na prawo lub lewo. Co najlepsze, podczas śledzenia działa to tak samo dobrze, więc ten dron nie ma takich dosyć sztywnych ruchów, jak to ma miejsce w R2, ale te ruchy są bardzo płynne i łagodne. Kamera. Ma ona 48 megapikseli, ale może robić też zdjęcia w 12 megapikselach. Zapewne zastosowano tu to samo rozwiązanie, co we wspomnianym wcześniej Mavic'u R2, czyli Quad Pixel. Jest to nic innego jak łączenie 4 pojedynczych pikseli w jeden. Wtedy te zdjęcia są o wiele jaśniejsze i jest to na pewno korzystniejsze podczas robienia zdjęć w gorszych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo, jeśli robimy zdjęcia w 48 pikselach, to te zdjęcia procesują się troszkę dłużej, więc zrobienie pojedynczego zdjęcia zajmuje więcej czasu. Ale wspomniałem tu też o jasności zdjęć, zwłaszcza w gorszych warunkach oświetleniowych. I muszę wam powiedzieć, że tutaj jest petarda co do zdjęć i nagrań. Przysłona tego obiektywu wynosi 1,7, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Bo im mniejsza wartość, tym więcej światła wpada nam na matrycę kamery. Dlatego nagrania oraz zdjęcia w gorszych warunkach oświetleniowych z tego drona nie mają sobie równych w tej półce cenowej. Jeśli mówimy o kamerze i jej parametrach, to muszę wspomnieć również o funkcji, która przyda się osobom robiącym content na social media. A mianowicie zdjęcia i filmy pionowe. I ja wiem, większość osób określi, co tam, można z każdego filmu wyciąć sobie pionowe nagranie. Ale tutaj dzięki temu, że kamera przestawia się do pionu, korzystacie z całej powierzchni matrycy, a nie tylko jej wycinka. Dodatkowo konstrukcja tego drona oraz gimbala pozwala nie tylko już na ruch do dołu kamery, ale również do góry i to w bardzo dużym zakresie, bo aż do 80 stopni. No a jeśli nagrywanie filmów, to jaka rozdzielczość? Ten dron może nagrywać w 4K maksymalnie 60 klatek, Full HD maksymalnie 120 klatek, dodatkowo ma tryb HDR, czyli High Dynamic Range i w przypadku, gdy będzie ostre słońce i prześwietlone niebo, a troszkę będzie mniej tego światła jednak na dole, to HDR wyrówna sobie te poziomy światła i obrazek będzie wyglądał o wiele lepiej od razu z drona. Dodatkowo mamy dwa profile kolorystyczne, normalny oraz Decine-like. Ten Decine-like to jest profil, który jest w cudzysłowie troszkę bardziej płaski, jeśli chodzi o kolory, ale pozwala nam później na większą ingerencję w postprodukcji w dany materiał. Możemy też nagrywać w MP4 oraz MOV, a co za tym idzie w dwóch kodekach H.264 oraz H.265. Ten H.265 jest nowszym kodekiem i ma więcej danych, a waży dużo mniej. A bitrate wynosi 150 megabitów na sekundę. Jeśli chodzi o zdjęcia, to bez zaskoczenia mamy JPG oraz RAW. RAW, tłumaczę dla tych, którzy nie wiedzą, to są pliki, które mają dużo więcej danych zapisanych w sobie i później w postprodukcji możemy dużo więcej z tym zdjęciem zrobić. Jest ono tak
nazwę to bardziej elastyczne. No i co jeszcze mamy z takich dodatkowych funkcji? Mamy śledzenie, Active Track 4.0 i działa bardzo dobrze. Znowu porównam do Mavica R2, którego posiadam. On również ma śledzenie, ale to śledzenie jest tak samo jak omijanie przeszkód. Toporne. Chodzi mi o to, że jeśli śledzicie siebie Maviciem R2, no to jest on taki dosyć przewidywalny, czyli leci za wami, później jak się zatrzymacie, to on się zatrzyma od razu, nie zrobi żadnego ruchu zbytnio na boki albo góra-dół. Natomiast w Mavicu Mini 3 Pro to śledzenie jest bardzo dobre. Zresztą zobaczcie sobie przykład. Ten dron, gdy testowałem go jadąc autem, leciał bardzo płynnie. W momencie, kiedy nawracałem, robił fajne ujęcia, odlatywał, dolatywał, przelatywał ładnie na bok, a w momencie, kiedy się już zatrzymałem autem, no to potrafił zbliżyć się do auta po to, żeby lepiej uchwycić całą scenę. Gdybym zobaczył ten klip i nie wiedział, że było to śledzenie, pomyślałbym, że inny pilot pilotował właśnie drona. Mamy też tryby Quick Shot, czyli tryby, gdzie dron wykonuje samemu nagranie, a później wraca do miejsca startu. Przed wykonaniem danego ujęcia należy zaznaczyć, czy to będzie człowiek, czy to będzie auto. Dron zresztą potrafi sam zidentyfikować, co znajduje się na obrazku i zamiast przejeżdżać palcem i zaznaczać kwadracik, możemy kliknąć plusik. No i z tych trybów Quick Shot mamy Droni, czyli odlot drona, fajne ujęcie, ale można wykonać to bardzo łatwo samemu. Mamy Rocket, czyli wylecenie drona do góry. Mamy Circle, czyli ujęcie dookoła nas. Mamy też Helix, to jest bardzo fajne ujęcie, ponieważ dron zaczyna lecieć dookoła nas, ale leci spiralą, czyli oddala się od nas oraz wznosi się do góry. No i sami zobaczcie, wygląda to bardzo fajnie. Mamy też Boomerang, czyli dron leci po takiej ścieżce w kształcie jaja. I ostatni, moim zdaniem najciekawszy i najbardziej efektowny, tryb Asteroid. Dron zaczyna lecieć do góry, odlatuje od nas, później robi zdjęcia 360 stopni i na końcu łączy to w jeden ładny klip, który możemy wrzucić od razu na social media. Gwarantuję, że będzie to unikalny materiał na waszym profilu. W Mavicu Mini 3 Pro mamy też coś takiego jak Master Shots. Jak to ująć? Jest to tryb, który pozwala wam tworzyć krótkie, fajne filmiki, praktycznie bez żadnych umiejętności lotu ani montażu. W trybie Master Shot zaznaczacie, kogo chcecie nagrać albo co chcecie nagrać, wciskacie start i dron sam wykonuje sekwencję różnych ujęć. Po locie, który trwa około 2 minut, możecie pobrać to nagranie do siebie na telefon i w aplikacji DJI Fly możecie stworzyć, a praktycznie aplikacja tworzy za was gotowy filmik. Nie ukrywam, jest to fajna opcja. Niestety minusem jest to, że aplikacja nie zawsze poprawia kolory nagrań i mimo, że jest to fajnie połączone, to te kolory są mdłe. Jeśli chodzi jeszcze o tryby, to mamy zdjęcia panoramiczne, zdjęcia 360, no i tryb Hyperlapse. Hyperlapse to jest nic innego jak timelapse, czyli fotografia poklatkowa, złożona w film, tylko że z ruchem i w tym trybie Hyperlapse możemy sobie ustawić, że dron będzie leciał dookoła danego zaznaczonego punktu, będzie leciał po wyznaczonych punktach na mapie, albo będzie leciał w linii prostej i wykonywał zdjęcia. Jeśli chodzi o zasięg tego drona, no to mamy tutaj OS3, czyli OcuSync 3 i zasięg deklarowany przez producenta to 12 km, ale pamiętajcie, latamy w zasięgu wzroku i nie chodzi tutaj w takim razie o zasięg, tylko o jego stabilność, czyli siłę sygnału. I jeśli latamy w mieście albo w miejscu bardziej zurbanizowanym, to ten sygnał będzie stabilny i nie będzie nam rwał. Natomiast jeśli chodzi o lokalizowanie tego drona, czyli to jak on utrzymuje pozycję, mamy tutaj GPS, GLONASS i Beidou. W porównaniu do innych dronów to łapie tą swoją pozycję bardzo szybko. Teraz czas na kontroler DJI RC, czyli ten ładny z wyświetlaczem. Ja osobiście używam DJI RC N1, czyli ten z rozkładanymi antenami, uchwytem na telefon, przewodem w tym miejscu. Ten jest dobry, choć ma swoje plusy i minusy jak każdy. I tak samo minusy ma również ten kontroler. Super, że ma wbudowany ekran, który jest bardzo dobrej jakości i jest bardzo jasny. Fajnie, że ma przyciski funkcyjne. 2 dodatkowe i 2 pokrętła. Ten przycisk przestawia nam kamerę z poziomu do pionu, ten przycisk przestawia nam kąt patrzenia kamery. Tutaj mamy oczywiście kontrolę gimbala, a tutaj mamy zoom. Spoko, aczkolwiek używanie tego zoomu moim zdaniem jest trochę kiepskie. Lepiej nagrać materiał w pełnej rozdzielczości w 4K, a później w postprodukcji powiększyć, przybliżyć sobie obrazek
tak jak chcemy. Fajną rzeczą, której brakuje w tym akurat kontrolerze, jest to, że gdy utracimy sygnał z dronem, to ekran pokazuje nam ostatnie ujęcie, które widziała kamera, co może być przydatne na przykład w poszukiwaniach, gdy gdzieś stracimy drona. Ale są też minusy. Brak możliwości zamontowania smyczy na środku. Drążki są dosyć małe i można je łatwo zgubić podczas wyjmowania. I ostatni największy minus to brak możliwości odblokowania niektórych stref lotu, jeśli nie mamy połączenia z internetem. Jakie są plusy i minusy tego drona? Może zacznę od minusów, bo jest ich zdecydowanie mniej. I jest to na pewno odporność na wiatr na poziomie 5, czyli do prędkości wiatru 10,7 metra na sekundę. I to raczej tyle z minusów. Jeśli chodzi o plusy, no to cóż, bardzo dobra jakość nagrań i zdjęć. Tryby autonomiczne, czujniki, dalej jest to waga poniżej 250 gramów, długi czas lotu, no i jest to jednak kompaktowy rozmiar. Zanim przejdę do podsumowania i powiem, dla kogo moim zdaniem jest ten dron, to mam do Was jedną prośbę. Jeśli podobał Wam się ten film oraz sposób, w jaki przedstawiam technologię, to zostawcie łapkę w górę oraz rozważcie pozostawienie subskrypcji i włączenie dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych filmów. Zatem dla kogo jest ten dron i czy warto? Oczywiście, że warto. Za stosunkowo jeszcze niewielkie pieniądze dostajemy naprawdę dobrego drona z końcówką Pro, a ta końcówka Pro faktycznie kieruje tego drona dla profesjonalistów. Spokojnie wykonamy nim zlecenia komercyjne jak wesela, fotografia nieruchomości i tym podobne. Nie oznacza to, że Mini 3 Pro nie jest dronem dla początkujących, jak najbardziej. Chociażby czujniki, tryby autonomiczne, master shots, śledzenie, które działa bardzo dobrze i można nagrywać samego siebie jeżdżąc na motocyklu, rowerze, nartach czy deskorolce. To wszystko sprawia, że ten dron jest kompletnym dronem dla świeżaka i starczy na długie lata. Nie będzie musiał przez dłuższy okres czasu zmieniać drona na inny model, który będzie miał więcej funkcji. Natomiast dla profesjonalistów polecam go jako dodatkowy, backupowy też sprzęt. Natomiast jeśli cena Mini 3 Pro odstrasza, to już niedługo na kanale będzie recenzja Mini 3 bez końcówki Pro. A jeśli macie jeszcze dodatkowe pytania odnośnie Mini 3 Pro, to jak zawsze piszcie je na dole w komentarzach. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.